Przemysł koksowniczy na ziemi wałbrzyskiej pojawił się w XVIII wieku, a pierwsze próby koksowania węgla datowane są na 1776 rok. 22 lata później w Wałbrzychu pracowały 4 koksownie o łącznych możliwościach produkcyjnych rzędu 4,5 tysięcy ton koksu na rok. Koksownia Wiktoria jest najstarszym zakładem koksowniczym w kraju. Powstała z połączenia 4 wałbrzyskich koksowni: Wiktorii, Bolesława Chrobrego, koksowni Biały Kamień i Mieszko, które będąc samodzielnymi przedsiębiorstwami zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo i w lipcu 1961 roku stały się państwowymi zakładami koksowniczymi Wałbrzych. Następnie w maju 1999 roku zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Zakłady Koksownicze Wałbrzych S.A., a w styczniu 2007 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zmieniło jej nazwę na Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Wiktoria S.A. i pod tą nazwą funkcjonują po dzień dzisiejszy. W trakcie swojego kilkudziesięcioletniego funkcjonowania Wiktoria przechodziła różne zmiany własnościowe, aby obecnie funkcjonować jako spółka, której największymi udziałowcami są Towarzystwo Finansowe Silesia mające 58,35% udziałów oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, do której należy 34,4% udziałów. Koksownia Wiktoria to jedyny istniejący symbol wieloletnich tradycji górniczych i koksowniczych regionu wałbrzyskiego. Spółka jest wiodącym w Polsce i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego oraz dominującym w kraju producentem koksu odlewniczego Kęsy SI o granulacji plus 100. Udział Wiktorii w produkcji koksu w Polsce wynosi 5% oraz stanowi 4% krajowego eksportu koksu ogółem. Rocznie produkuje ponad 500 tysięcy ton koksu, z czego ponad 400 tysięcy ton koksu odlewniczego specjalnego. Pozycję rynkową koksowni określają najwięksi europejscy liderzy z sektora odlewniczego, hutnictwa metali nieżelaznych i producenci materiałów izolacyjnych. Aby móc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na koks produkowany przez koksownię Wiktoria, w 2013 roku podjęto decyzję o znaczącej rozbudowie technicznej zakładu, zmierzającej do wybudowania 6. baterii koksowniczej. Do momentu powstania kolejnej baterii WZK Wiktoria posiadała 5 baterii typu VI-75. Budowa 6. baterii tego samego typu pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu do ponad 600 tysięcy ton koksu rocznie, czyli o około 20%. 6. bateria nie tylko rozszerzy udział spółki w krajowym i zagranicznym rynku sprzedaży koksu, ale pozwoli również na pełne zmodernizowanie pod kątem wymagań środowiskowych baterii 1.5 bez zaburzania wielkości produkcji. Zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa baterii koksowniczej nr 6 obejmowało opracowanie dokumentacji wykonawczej, budowę, przebudowę i uruchomienie niezbędnych obiektów i instalacji oraz rozbiórkę zbędnych obiektów i uzbrojenia terenu.
Realizowana bateria o zdolności produkcyjnej 106,76 tysięcy ton koksu rocznie jest jednogrzewna, zdolnym do prowadzeniem gazu koksowniczego, przystosowana do załadunku komór wsadem ubijanym, obsługiwana przez jeden komplet zautomatyzowanych maszyn piecowych. Bateria będzie produkowała najwyższej jakości koks odlewniczy. Bateria typu VI75 jest to wolnobieżna bateria 35 pieców koksowniczych przystosowanych do załadunku wsadem ubijanym. Objętość całkowita jednej komory to 22,67 m3, a objętość całkowita wsadu węglowego wynosi 18,36 m3. Bateria jest w technicznym potencjale do wypychania 21 komór koksowniczych na dobę, co daje średnią ilość produkcji koksu na poziomie 300 ton w ciągu 24 godzin. Masyw ceramiczny baterii wraz z wyposażeniem posadowiony został na żelbetonowej płycie fundamentowej wraz z konstrukcją wsporczą oraz przyczółkami. Aby piece koksownicze mogły zacząć proces beztlenowego koksowania mieszanki węglowej, trzeba najpierw zaopatrzyć je we wsad. Do tego celu służy specjalna 320-tonowa maszyna wyposażona w zasobnik węglowy o pojemności 80 m3. Zaopatrywana jest w węgiel z istniejącej wieży węglowej nr 2 lub alternatywnie z wieży nr 1. Porusza się ona po torowisku wzdłuż komór koksujących i wypełnia je nabojem z mieszanki węglowej. Gorący koks z wypchanej komory baterii odbiera tzw. wóz gaśniczy. Przejeżdża z pełną platformą gorącego koksu pod wieżę gaśniczą, gdzie następuje jego gaszenie wodą. Po ugaszeniu koks jest zrzucany na płytę zrzutni.
najważniejszych celów Wiktorii jest odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów. Na każdym etapie realizacji inwestycji priorytetem jest dbałość o dobór najlepszych technologii przyjaznych środowisku. Roboczego, ale jakże ważnego, symbolicznego odpalenia pieców 6. baterii koksowniczej WZK Wiktoria dokonano w dniu 25 września 2017 roku. Prezes Michał Bednarek wraz z wiceprezesem Stanisławem Stempakiem własnoręcznie podpalili płomienie, które w komorach koksujących będą paliły się już do ostatniego dnia działalności koksowni. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście oraz pracownicy Wiktorii. Grudnia 2017 roku, kilka miesięcy przed planowanym zakończeniem inwestycji, zarząd spółki w osobach prezesa zarządu Michała Bednarka, członka zarządu do spraw finansowych dr Patrycji Wolskiej, członka zarządu do spraw produkcji Stanisława Stempaka, przedstawicielami akcjonariuszy z Towarzystwa Finansowego Silesia, panią prezes Jadwigą Dyktus oraz wiceprezes Moniką Domańską, Agencji Rozwoju Przemysłu wraz z zaproszonymi gośćmi, minister Anną Zalewską, wicewojewodą dolnośląskim Kamilem Zielińskim, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującego oddanie 6. baterii koksowniczej do eksploatacji. Zarząd koksowni przygotował dla gości niespodziankę – przejazd zabytkowym pociągiem. Drugą część uroczystości zaplanowano w Starej Kopalni. Wśród zaproszonych gości ponadto swoją obecnością zaszczycili poseł na Sejm Rzeczpospolitej Ireneusz Zyska, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, starosta wałbrzyski Jacek Cichura oraz jego eminencja ksiądz biskup Ignacy Dec. Inwestycja nie przekroczyła zakładanego budżetu w wysokości 130 milionów złotych i zakończyła się przed terminem. Koksownia Wiktoria przeżyła bardzo ważny dzień na drodze swojego rozwoju. 6. bateria daje możliwość unowocześnienia zakładu oraz ustawicznego zwiększenia jego efektywności, mocy produkcyjnych, nie wpływając jednocześnie w negatywny sposób na środowisko naturalne. Ponieważ kwestią priorytetową dla spółki jest, aby planując procesy inwestycyjne spełniać wymogi tzw. BAT, czyli najlepszych dostępnych technik dla branży koksowniczej.